Cześć, witam Was Energik w drugim odcinku Iceberga. Słuchajcie, nie wiem czy słychać czy nie słychać, ale nadal mam dosyć potężny kaszel, więc właśnie, będziecie musieli się z tym przemęczyć. A ja pewnie też skończę trochę szybciej. Będę też pił sobie dzisiaj jogurt, żeby nawilżyć gardło, natomiast wiele osób pytało się kiedy będzie, więc czekajcie, ustawię sobie jeszcze trochę kamerę lepiej. Więc jedziemy z tematem. W poprzednim odcinku zapomniałem powiedzieć o tenisie stołowym. Zamiennie będę używał nazwy ping-pong. Ta nazwa jakby bardziej mi pasuje, że tak powiem. Powiem Wam szczerze, że tenis stołowy jest jedynym sportem, którym chciałbym uprawiać zawodowo. Od początku, kiedy złapałem pierwszy raz za paletkę, wiedziałem, że to będzie sport, który będzie mnie interesował i który będę chciał się w jakiś tam sposób rozwijać. Pierwszy raz w tenisa stołowego, to jest w ogóle, to jeszcze jest jedna ciekawa tutaj, znaczy ciekawa, może dla Was nie za bardzo ciekawa, ale dla mnie to była dosyć interesująca sprawa, którą dopiero rozwiązałem po 30 latach. Otóż u nas w domu zawsze były dwie paletki do tenisa stołowego. Było to o tyle dziwne, że ani mój tata, ani moja mama nie grali w ping-ponga. Więc skąd te paletki się wzięły? Nigdy nie miałem jakoś powodu albo jakiegoś takiego, wiecie, żeby się zapytać dlaczego. Ale zaraz o tym powiem, co się okazało. To dowiecie się za chwilę. Pierwszy raz ping-ponga zagrałem w podstawówce. Mieliśmy taką akcję, że w soboty w naszej szkole można było iść na salę. Tak się mówi, że się idzie na salę. Płaciło się tam jakieś grosze i można było w sobotę chyba do 15, od 10 do 15 korzystać ze wszystkich sal na WF-ie, można było grać w kosza. Była taka sala, też mieliśmy do karate albo do judo, gdzie była lina do wspinaczki. To była też druga nasza ulubiona zabawa, natomiast też były wyciągane stoły do ping-ponga. To było gdzieś koło, nie wiem, druga, trzecia klasa podstawówki, jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że są stoły do ping-ponga. I pamiętam, że pierwszy raz, gdy te stoły wyciągnęliśmy, ja złapałem, zaczęliśmy, wiecie, na razie, początkowo to grałem tak jak badmintona, czyli do góry podbijając. Ale było to coś, co mnie strasznie jarało, tak? I po podstawówce, gdy poszedłem do liceum, nie posiadałem się, ja nie lubiłem mojego liceum, ale nie posiadałem się ze szczęścia z jednego powodu. W podziemiach, tam gdzie były szatnie, stał stół do ping-ponga i każdy mógł sobie na nim grać. I w pierwszej klasie może jeszcze jakoś tak nie za bardzo graliśmy, bo tam wiadomo, że rządzili trzecio-czwartoklasiści z liceum, ale gdzieś pod koniec pierwszej, początek drugiej zaczęliśmy, dlatego właściwie to trochę z mojej jakby, wydaje mi się, że z mojej inicjatywy, że ja zacząłem przynosić paletkę, z kimś tam grać, potem inni się w to wkręcili, nawet niektórzy, którzy nie grali. Mój kolega Marcin, z którym siedziałem w ławie, nigdy nie grał w ping-ponga, a też jakoś zaczął się w to wkręcać i też zaczęliśmy wszyscy grać. Najczęściej graliśmy w taką dość prymitywną grę biegany. Nie będę wyjaśniał zasad, kto wie, ten wie, ale pozwala ona bawić się, znaczy grać nieskończonej ilości teoretycznie graczy, a dwóch wygranych potem, którzy zostawali, grali jakby singla do 3, tak? Oczywiście, jeżeli było mniej ludzi, bądź nie działo się to na przerwie, no to graliśmy normalnie do 11 albo do 21, jak normalnie się gra. Natomiast na przerwach najczęściej był to biegany, bo wszyscy chcieli grać i dziewczyny potem do nas dołączały. Ping-pong był dla nas jakby, w pewnym momencie ping-pong był jakby wyznacznikiem tego, wiecie, chodziło się wcześniej do szkoły albo się zostawało później. W 4. klasie to już żeśmy trochę zrywali się z niektórych lekcji, z takich, których uważaliśmy, że nie trzeba, na przykład z geografii. Do dzisiaj mam, słuchajcie, koszmary z geografii, że jest jakiś mega w ogóle ważny egzamin, a ja nie umiem nic z tej geografii, zupełnie nic, nie? Bo my żeśmy na geografii zawsze w ping-ponga grali. A w podstawówce z Piotrem żeśmy się bawili w szukanie miast na mapie, nieważne. W każdym razie ten ping-pong był dla nas absolutnie fantastyczną zabawą. No i tutaj też jest ta historia druciarza, mistrza szkolnego ping-ponga, którego graliśmy z Jasiem Fasolą w Deblu. No to było spore wydarzenie. Tam w TVN-ie to dosyć sporo o tym nagrali materiału, nie? Jak żeśmy druciarza pokonali. W każdym razie granie w ping-ponga było dla mnie zawsze mega ważne i nawet dzisiaj powiem Wam, już nie gram w ping-ponga, bo już na studiach nie miałem możliwości,
ale jak Oliwiera odprowadzam czasami do Pałacu Młodzieży na judo, to tam stoi, jak na wejściu zaraz stoi jakby stół do ping-ponga, to ja tak tęskno za nim patrzę i mówię, kurde, ale bym sobie zagrał. Nigdy nie byłem jakoś super dobry w tego ping-ponga, nie mówię, że miałem jakiś poziom światowy, ale wiecie, jak się gra przez tyle lat, no to siłą rzeczy szlifujesz swoje umiejętności i wydaje mi się, że byłem całkiem niezły. Nie byłem jakiś rewelacyjny, ale wydaje mi się, że byłem całkiem niezły. I tutaj taka mała jeszcze dygresja. Pamiętam, że w naszej klasie w podstawówce dobry był w ping-ponga Bolo. Pozdrawiam Bola, jak ogląda. I potem żeśmy się spotkali na ping-pongu właśnie już po moich czasach licealnych. No to widać było, że formą jakby przerastam Bola kilka razy, tak? Lubiłem ping-ponga też dlatego, że nie wymagał tężyzny fizycznej, liczył się tylko refleks i koordynacja ręka-oko i to mi się strasznie podobało. Lubiłem też to, że ping-pong to jest trochę taka łamigłówka, że musisz podkręcić, odkręcić, kiedy kogoś podpuścić, żeby ściął i uderzy w siatkę, takie wiecie, to jest trochę taki psychologiczny pojedynek, strasznie mi się to podobało i dlatego myślę, że ping-pong był, czy tam tenis stołowy był zawsze dla mnie bardzo ważny i do dzisiaj bardzo chętnie bym sobie zagrał, ale od ostatniego razu, kiedy miałem paletę, minęło dobrych kilka lat, więc pewnie te moje umiejętności też już się mocno stępiły, no i też jestem starszy, to też refleks już nie jest taki jak ten. No ale obiecałem Wam jeszcze dokończyć tą historię o tych 2 paletkach, które się znalazły. Dowiedziałem się o tym, słuchajcie, w tym roku. Moja mama mówi, nie pamiętam w jaki sposób to wynikło, okazało się, że jej kuzynka, a moja chrzestna, była jakimś srogim mistrzem w tenisa stołowego i to takim na poziomie, żeby Was nie skłamać, ogólnopolskim, że podobno była totalnym jakimś wymiataczem. I do dzisiaj ta chrzestna podobno ma stół w domu i cały czas gra. I okazało się, że te paletki moja mama miała, bo moja chrzestna zmuszała wszystkich, żeby z nią w tego ping-ponga grali. A oczywiście nikt nie był w stanie jej dorównać, więc to takie było granie. Ale okazało się, że była jakimś srogim masterem i te paletki stąd się wzięły. To ja się dowiedziałem, tak jak mówię, gdzieś po 30 paru latach dowiedziałem się, że tak było. I powiem Wam, że jak się o tym dowiedziałem, to ja mówię, no to ja jadę do chrzestnej na działkę, ja chcę się z nią zmierzyć w tego ping-ponga, zobaczyć, czy jest dobra. Oczywiście jest na pewno mega dobra w porównaniu do mnie, ale jest to takie coś, wiecie, w pewien sposób jest to takie interesujące i jakby jest to taka pewna historia, która w jakiś sposób gdzieś tam w tej rodzinie ten ping-pong był, tak? I może ja po prostu też go trochę tam tego zainteresowania łyknąłem. No ale jak mówię, no dzisiaj ciężko mi się gdzieś tutaj tak, żeby pograć, ale jakbym miał tylko możliwość, bardzo chętnie bym zagrał. Dobra, schodzimy niżej. Trespasser. Trespasser to gra oparta na Gwiezdnych Wojnach, na Parku Jurajskim, na marce Parku Jurajskiego. Był to tytuł, który miał łączyć trochę część pierwszą z częścią drugą. Trespasser to była gra, którą grałem oryginalnie oczywiście na PC, bo na inne się nie pojawiła. Sprzęty pamiętam, że pierwszy raz, kiedy odpaliłem Trespassera na swoim komputerku, a przypominam, że jeszcze dodam taką ciekawostkę, że pierwsza wersja Trespassera nie obsługiwała akceleratorów graficznych. Już wtedy akceleratory graficzne na rynku były bardzo popularne. Gry oczywiście mega przyspieszało, ale Trespasser z racji użytego engine'u nie do końca tam oni umieli to zaimplementować. Potem oczywiście się pojawi ten patch, ale na początku Seamus Blackley, który pracował, ojciec pierwszego Xboxa, nie do końca wiedział, jak to zrobić, więc pierwsza wersja została wypuszczona, działała tylko i wyłącznie w trybie software'owym, więc była oparta na mocy naszego procesora. Pierwszy raz, gdy to odpaliłem, żeby Was nie skłamać, ta gra mi działała, nie wiem, w 5 klatkach i to mówimy tutaj o rozdzielczości jakieś, nie wiem, 320 na 240. Ta gra działała koszmarnie, ale było coś w niej. Początek jest taki, że budzimy się na brzegu na jakiejś plaży i mamy tą rękę taką, która dzisiaj jest na przykład w tych Surgeon Simulator, że możesz tą ręką ruszać we wszystkie strony. No to Trespasser był pierwszy, on to wymyślił. I to, że możesz podnieść wszystko. I pamiętam, pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, pamiętam to, bo to zrobiło na mnie potworne wrażenie, leżał kamień. Ja ten kamień podniosłem i mówię, ciekawe co będzie, jak wrzucę go do wody. Wrzucam ten kamień do wody, słuchajcie, no to były lata 90., to jeszcze takich rzeczy nie było, a ten kamień wpada w tą wodę i wokół tam, gdzie ten kamień wpadł, pojawiają się kręgi wody, które się rozchodzą, tak, ta fala taka.
Ja mówię, Chryste Panie, nie? A mówię, a ciekawe co będzie, jak wrzucę drewno. Czy tam jakieś drzwi były, coś takiego. Wrzucam i nagle się okazuje, że drzwi nie toną. Drzwi zachowują się zgodnie z fizyką, bo były z drewna i unoszą się na wodzie. No niesamowita po prostu opcja, nie? I zacząłem w tego Trespassera grać. Pamiętam, że pierwsze zobaczenie dinozaurów, one zachowywały się koślawo. Dopiero po latach doszedłem, dlaczego się zachowywały koślawo i było to bardzo takim wymyślnym mechanizmem, bo w tamtym czasie postacie, jeżeli były trójwymiarowe, korzystały z predefiniowanych animacji. To znaczy animator na przykład w momencie, kiedy ktoś w niego strzelił, postać wykonywała jakąś animację upadku, na przykład w Quake'u 2, nie? Czasami upadał, jeszcze wstawał, podnosił się, chwilę strzelał i upadał, tak? Trespasser działał trochę inaczej. Trespasser działał w ten sposób, że silnik fizyczny dbał o to, aby dinozaur się nie przewrócił. Czyli trochę jak w życiu. Jeżeli chodzimy sobie, nie wiem, wyobraźcie sobie, że idziemy zboczem góry, tak? Nasza głowa, błędnik pracuje nad tym, żebyśmy się nie przewrócili. Potrafimy balansować nogami. I to było zrobione w Trespasserze. Ten dinozaur faktycznie mógł iść zboczem góry, choć wyglądało to mega koślawo i czasami noga się obracała, tak w ogóle. Ale to nie było ważne. Sama ta idea była niesamowita. To było coś niesamowitego. Była też to gra, można powiedzieć, z otwartym światem. Znaczy każda mapa była otwarta. Można było iść gdzie chciałeś, tak? Można było wejść sobie gdzie chciałeś. I to było niesamowite. No i były cycki, no wiadomo. Cycki tutaj przeważyły, że to była najlepsza gra świata. No to wiadomo. Natomiast ten Trespasser po latach dopiero. Ja od razu wiedziałem, wtedy jeszcze nie wiedziałem. Kiedy pierwszy raz w niego zagrałem, nie wiedziałem, ale wydawało mi się, że ta gra jest niesamowicie zaawansowana na swoje czasy, chociaż jeszcze nie potrafiłem tego nazwać. Co jest takiego zaawansowanego? Tak, ta fizyka na przykład. Jest tam taka scena, kiedy stoi kilka puszek, bierzesz pistolet i strzelasz i te puszki zachowują się zgodnie z regułami fizyki. Albo stoi krzesło, bierzesz karabin, odstrzeliwujesz jedną nogę, no i jeżeli ten balans zostaje zaburzony, to krzesło upadnie, a jeżeli nie możesz odstrzelić drugą i ono się przechyli powoli i upadnie. Wtedy jeszcze nie było to takie w grach popularne, fizyka, więc to było coś zupełnie nowego. I dopiero wiele lat później, kiedy trochę tam wróciłem tego Trespassera, zacząłem o nim czytać, okazało się, że faktycznie miałem rację. Ta gra wyprzedzała swoje czasy o dobrych kilkanaście lat, myślę. I powiem Wam, że ta fizyka w Trespasserze jest na tyle zaawansowana, że wiele najnowszych gier nie ma takiej fizyki, jak była w Trespasserze. Oczywiście gra została okrzyknięta jedną z najgorszych gier z kilku powodów. Po pierwsze, była ona niedopracowana, została wydana za szybko i to twórcy doskonale o tym wiedzieli. Po drugie, no nie działało to dobrze. Patch został na 3D Fixa, czy też na Voodoo został wypuszczony dużo lat później, kilka miesięcy później. I to naprawiło pewne elementy, że ta gra działała szybciej, ale już było za późno, tak? Już poszła fama, więc już się nie dało tego w żaden sposób naprawić. I to był właśnie taka gra, którą do dzisiaj mega szanuję. Jak wiecie, zrobiłem jeden z niewielu let's play na moim kanale właśnie z Trespassera. Myślę, że Wam się podobało, bo jest to chyba jeden z najlepszych let's play na moich kanale, których nie ma za dużo, ale ogólnie chyba najczęściej lubicie tego Trespassera oglądać. Uwielbiam tą grę. Aczkolwiek, jeżeli Was troszkę zachęciło, żeby w tą grę sprawdzić, uprzedzam, że jeżeli nie graliście w nią w latach 90., to raczej nie włączajcie. Raczej to nie będzie tytuł, który Was zachwyci. To jest dla osób, które grały kiedyś i doceniły ten kunszt i tą zaawansowaną całą mechanikę tej gry, która została tam zaimplementowana. Dobra, dalej. Azergotil 1, czyli Jakub, mój kolega Jakub, który swojego czasu nagrywał najlepsze wydaje mi się, polskim YouTubie creepypasty. Gość ma niesamowity głos i jego creepypasty, trochę tych creepypast słuchałem na YouTubie, ale zawsze uważam, że Azergotila creepypasty są najlepsze. I żeby nie być gołosłownym, mam wszystkie creepypasty Azergotila zgrane na komórkę i żeby Was nie skłamać, co 2 dni odprowadzam Oliwiera na judo i czekam tam na niego, biorę słuchawki i słucham creepypasta Azergotila, bez kitu i patrzcie, żeby Was nie skłamać, bo wiecie, możecie powiedzieć, że kłamie. Pierwsze co robię, odpalam muzykę i będą ostatnie co było odpalone, tak? Ostatnie co było odpalone, creepypasta, nie wiem czy złapię, creepypasta Azergotila. Tu jest napisane polski lektor, creepypasta nie ufaj nikomu.
autentycznie. Słucham do dzisiaj, mam pościągane wszystkie, uwielbiam jego creepypasty. Mieliśmy z Azerem okazję się spotkać chyba na dwóch imprezach, chyba na Pyrkonach. Bardzo sympatyczny gość, bardzo go polubiłem. No ale powiem wam, no dzisiaj już nie nagrywa tych creepypast. On miał zawsze tam z tym kanałem problem, to mi kiedyś tłumaczył, że nie mógł na nim zarabiać, bo dostawał bardzo często copy strike'i, bo te pasty były przez niego czytane, ale kto inny je opracowywał i bardzo często, o ile tam do zagranicznych, no to korzystał z czyichś tłumaczeń, tak mi się wydaje, natomiast te polskie, no to mogli tam, każdy mógł copy strike'a zasunąć i on tam miał chyba zablokowane zarabianie na tym, ale do dzisiaj uważam, że jego głos, bardzo specyficzny głos, nadaje się idealnie do czytania tych creepypast. Nawet miałem sam okazję w jednej uczestniczyć w creepypaście, jak gościnnie. Uważam, że absolutnie fantastycznie to robił. I słuchaj, Azer, ja do dzisiaj słucham twoich creepypast, jestem mega fanem, tak jak mówię, mam wszystko na komórce, do dzisiaj słucham. I to nie jest czcze gadanie, nawet jak gdzieś jadę w dalszą drogę, na przykład do Warszawy, komóra, USB i creepypasty. Ja to słucham, wiesz, kończy się jedno, ja to mam i leci od początku. Ja tam sporo tych creepypast nagrał, nie wiem ile, ale cały czas mam to jakby na lupie, tak? I mam swoje ulubione, nie wiem, opuszczony przez Disneya na przykład bardzo lubię, czy Sleep Experiment, no mam takie jakby takie, które mi się bardzo podobają, ale mam też takie, które nie lubię, które zawsze przerzucam, nie? Które są po prostu za długie, na przykład McDonald's, nie lubię tej creepypasty, ale to, co zrobił, uważam, że robił świetną robotę i żałuję, że niestety już tego nie kontynuuje, bo był w tym naprawdę mega dobry i w mojej opinii najlepszy na polskim YouTubie. Kłas 9, znany jako Tomek Drabik. Z Tomkiem poznaliśmy się na Pyrkonie. Na Pyrkonie chyba? Na Pyrkonie. Mieszkaliśmy razem w Łodzi. Ja wiedziałem, że on wtedy mieszka w Łodzi. Nie wiem, czy Kłas wiedział, że ja mieszkam w Łodzi, ale poznaliśmy się dopiero na Pyrkonie, czyli musieliśmy do Poznania jechać, żeby się spotkać. I jakoś tak żeśmy się zakumplowali, że zawsze jak gdzieś były jakieś imprezy, jeździliśmy razem, bo wiadomo, że taniej i zawsze jakoś raźniej, tak? Wiadomo, że łodzianin z łodzianinem się zawsze dogada. Bardzo Tomka lubię. Oprócz jakby naszych takich YouTube'owych gdzieś tam spotkań, również prywatnie się ostatnio, może trochę rzadziej, ale prywatnie też się spotykaliśmy z naszymi żonami. Także Skłaza bardzo cenię, jest w zasadzie, powiem wam szczerze, jedynym YouTuberem, którego oglądam recenzję, aczkolwiek zawsze, tak jak w sumie Kłas może to samo powiedzieć, bo mamy podobne myślenie na ten temat, zawsze oglądam jego recenzję w momencie, kiedy ja skończę swoją. Już nagram, wrzucę i dopiero oglądam jego, ale zawsze jego recenzję oglądam, no i zawsze, jeżeli są recenzje gier, których nie skończyłem, a które mnie nawet nie interesują, na przykład Elden Ring, zawsze te recenzje jego oglądam, bo bardzo lubię jego podejście do takiej rozkminy na temat mechanik gry, gdzie rozbiera tą grę na części pierwsze. To jest bardzo fajne, bardzo takie metodyczne i bardzo mi się to podoba. I cóż mogę o nim jeszcze powiedzieć? No bardzo fajny gość tak naprawdę. Bardzo fajny gość. Ostatnio może trochę mniej, żeśmy się wspólnie gdzieś wybierali, ale mam nadzieję, Tomek, że niedługo jakoś gdzieś się razem wybierzemy. Nie chciał Tomek, nie wiem, chciałem go wciągnąć na ostatni Gamescom, ale nie chciał Tomek jechać, więc mam nadzieję, że jakoś to się niedługo zmieni, tak? Także z Kłazem mam dobre stosunki, aczkolwiek nie jest tak, że my codziennie ze sobą gadamy. Jak odezwiemy się do siebie raz na pół roku, to jest dobrze, ale zazwyczaj to są rzeczy, po prostu ani ja, ani Tomek, jeżeli nie mamy o czym rozmawiać, no to się nie odzywamy do siebie, no bo po co? I też tutaj taka ciekawostka, bo wiele osób się pyta, dlaczego nie było jeszcze wspólnego filmu na przykład na kanale. I tutaj podobnie, trochę jak z Tomkiem, to trochę myślę podobnie jak Tomek, że jeżeli nie mamy jakiegoś pomysłu, co nagrać wspólnie, to nagrać, żeby nagrać, no to nie ma to sensu, tak? Po co, tak? Jakby był jakiś konkretny pomysł, żeby razem coś zrobić, tak, owszem, spoko, możemy to nagrać, aczkolwiek jeżeli tak, żeby wiecie, spikniemy się i wymyślamy, no to co tu razem nagramy, to ja nie widzę sensu, tak? No i myślę, że to jest taka zdrowa znajomość, bo ani jeden, ani drugi jakby nie jesteśmy w pewien sposób, nie mamy do siebie żadnych jakby, wiecie, oczekiwań, że tak powiem, że coś i to jest wydaje mi się w porządku. No jeszcze powiem wam, że spałem raz z Kłazem w jednym łóżku. Nie pamiętam tylko, gdzie to było. Chyba na Gamescomie 2018 chyba
Chyba tak, jakoś tak. Czy gdzieś tam, nie pamiętam. Dobra, Pudzian. Mariusz Pudzianowski. Mariusza Pudzianowskiego poznałem tak przelotnie tak naprawdę, zanim jeszcze był sławny. Poznałem go na imprezie 19 się okazało, nie 18, ale 19 mojego kolegi juniora, z którym niedawno żeśmy się spotkali. Pozdrawiam Cię, Paweł, bo wiem, że oglądasz też te pierdoły. Ostatnio był u mnie w domu, żeśmy trochę pogadali i wracając do tematu, gdy Paweł robił 19, on był tam mocno jakby zżyty z Rawą Mazowiecką, bo tam często pracował w wakacje jako ratownik na kąpielisku, więc znał tam tych wszystkich ludzi. A że Mariusz Pudzianowski pochodził tam chyba z Białej, czy gdzieś tam blisko, ale pracował tam, przyjeżdżał też tam do Rawy, no to znał też Mariusza Pudzianowskiego i też on się na tej 19 u Pawła pojawił. Pamiętam, że nawet nie wiedziałem, kto to jest tak naprawdę. Nikt nie mówił wtedy, że to jest jakiś tam Pudzian, bo on jeszcze nie był wtedy znany, tak? Natomiast powiem Wam tak, 2 lata później chyba, albo rok później byłem w Jastarni i były zawody strongmenów i wtedy właśnie Pudzian występował. Ja wtedy nie skojarzyłem, że to jest ten sam gość. Zupełnie nie skojarzyłem. Dopiero chyba mnie Paweł tam nakierował, mówi, wiesz, że ten Pudzian to ten, który był na 19, to ja mówię, aha, okej. I od tego czasu jakby tam gdzieś tam śledziłem jego karierę, no bo nie mogę powiedzieć, że jest to gość, którym, wiesz, jesteśmy mordy, nie, takie. Ja nawet nie wiem, czy on mnie w ogóle kojarzy, pewnie nie. Ja nie zamieniłem z nim ani jednego słowa, tak? Tylko że on był na jednej imprezie po prostu, że żeśmy się widzieli i tyle mogę powiedzieć. Natomiast tak, no Mariusz Pudzianowski gdzieś tam z moim kolegą Pawłem był znany. Znaczy tam ogólnie powiem Wam, że tam Pudzian, tam w Rawie jak przyszły te chłopoki z Rawy na tą imprezę, to tam każdy jak Pudzian wyglądał, bo tak naprawdę w Rawie to mogłeś robić tylko 2 rzeczy. Ćwiczyć na siłowni i pracować na dyskotece jako ochroniarz, albo na kąpielisku jako ratownik. Tam nic w Rawie nie było, także większość tych chłopaków to były habany 2x2, potężne, ale jakoś tylko Mariusz się tam gdzieś zakręcił, żeby gdzieś tam wziąć udział w tych strongmenach. Pitbull nowe porządki. Pitbull nowe porządki. To była akcja jednego z moich widzów, który kiedyś do mnie napisał, że on był jakimś moderatorem na jakiejś grupie Patryka Wegi, czy znał go osobiście i Patryk powiedział, że będzie kręcił w Łodzi scenę, kiedy ten, jak on się tam nazywa, Stramowski, schodził z ringu i akurat oni zrobili to o tyle sprytnie, że nie wynajęli całej hali, tylko akurat odbywały się wtedy zawody chyba MMA albo nie wiem, czy tam ten Fame? Nie wiem, ktoś tam walczył. I oni po prostu skorzystali z tego, że odbywa się na obiekcie taka impreza i kręcili tą scenę jakby schodzenia tego gościa z... Dobra, muszę zmienić niestety baterię, więc za chwilę wracam. No, w każdym razie Patryk Wega kręcił w Łodzi ten film, no i potrzebował statystów. No i on chyba odezwał się do tej grupy tych ludzi tam zrzeszonych wokół jego twórczości, czy by nie chcieli statystować właśnie w Łodzi. I on odezwał się do mnie, bo chyba ten jeden, nie pamiętam jak on się nazywał, ten gość chyba wiedział, że jestem z Łodzi, czy bym nie chciał. No ja mówię, spoko, nie, przejdę się. No i to było, poszliśmy na tą imprezę, weszliśmy tam oczywiście za darmo. Mieliśmy spotkanie chyba z producentem, który tam, wiecie, żeby pozasłaniać wszystkie loga i tak dalej. I słuchajcie, jedyna scena, którą żeśmy nagrywali, to było zejście tego Stramowskiego z ringu i my żeśmy dostawali kubeczki, nalewane soki, woda chyba, albo i soki, żeśmy mieli w niego rzucać. To było nasze jedyne zadanie. Więc każda powtórka tej sceny to było, że oni znowu dolewali i my znowu w niego rzucaliśmy. Nie? Oczywiście każdy celował w głowę temu typowi, jak najczęściej w łeb tym kuflem, znaczy tym kubeczkiem rąbnąć. W każdym razie powiem Wam, kręciliśmy tą jedną scenę 8 godzin. 8 godzin, która w filmie trwa może nie wiem ile, 20 sekund, może 10. Natomiast efektem takim dosyć ciekawym jest to, że jestem na trailerze, widać mnie na trailerze Pitbulla nowych porządków i gdzieś tam się przewijam, tak? Także niedługo zakładam swoją stronę na Filmwebie i na IMDb i będę tutaj jako aktor wielkiego formatu widniał.
Natomiast nigdy już potem nie zagrałem w żadnym filmie ani Patryka Wegi, ani George'a Lucasa, ani Stevena Spielberga, natomiast no, była to ciekawa przygoda na pewno, tak? Na pewno. Dzisiaj sam robię filmy i wcale nie gorsze niż Patryk Wega. Tak to właśnie było. Historie z lat szkolnych. Nie do końca wiem, o co tutaj chodzi. No tych historii z lat szkolnych miałem sporo. Myślę, że to po części wynikało to trochę dlatego, że w tamtym czasie trochę to wyglądało inaczej. Znaczy życie dzieciaków trochę wyglądało inaczej. Ja oczywiście miałem swój komputer, miałem Commodore, potem miałem PC, ale wielu z moich kolegów nie. Więc bardzo często nasze życie wyglądało tak, że spędzaliśmy je na dworzu, na podwórku, na boiskach. Więc siłą rzeczy tam jakieś śmieszne historie się zdarzały na tych miejscówkach, bo to jest raczej sprzyja temu, żeby takie historie się zdarzały. I tych historii było sporo, bo tak jak mówię, ja często łączę te historie z jakąś grą, którą akurat grałem. To jest dla mnie tak, że one są jakby nośnikiem dla mnie tych wspomnień. Natomiast no, dużo jakichś tam rzeczy dziwnych faktycznie się wydarzyło i większość tych historii była opowiadana na różnych tam jakichś filmach. Natomiast no, nie będę dzisiaj przy wszystkich tych historii przywoływał, bo wiadomo, że ich tam było sporo. Natomiast no, to trochę wynikało z tego, że nie siedziałem cały czas w domu przy komputerze, gdzie nie ma żadnych przygód, ani żadnych historii nie możesz z tego wynieść, tylko faktycznie gdzieś tam się krążyło po osiedlu i takie historie się tam wtedy gdzieś zdarzały. Another World. Another World to jedna z moich ulubionych gier ever, jakie kiedykolwiek powstały. Pierwszy raz w Another World grałem mojego kolegi Marcina, który miał przede mną peceta. Jemu wujek co prawda załatwił, ale miał pierwszego peceta i to był jeszcze 286 16 MHz. Ja miałem 386 DX 40 MHz, ale on miał jakby ten o klasę słabszy. Jeszcze miał z czarno-białym monitorem i no, była to jedyna osoba, którą znałem, która miała peceta, z którym mogłem się wymieniać grami. No to było już jeszcze w podstawówce, nie? I pamiętam, że kiedyś do niego przyjechałem i on mówi, że to coś mi pokaże i miał właśnie grę Another World. Ja zawsze do Marcina, bo jak on do mnie przyjeżdżał, to braliśmy dyskietki. Tylko ja najczęściej, bo wtedy, tu jeszcze muszę taką małą dygresję wrzucić, że wtedy nie mam akurat, żeby wam pokazać. Dyskietki były w dwóch formatach. Albo te twarde takie, mniejsze, albo takie duże, floppy disk 525, one chyba były, o pojemności 1 mega 200. Ja zawsze te duże brałem, te flopki takie ogromne, to one się tak wyginały. Natomiast te mniejsze to były twardy plastik, tak? I ja brałem właśnie tą dużą dyskietkę i zawsze brałem, albo jak ja do niego jechałem, albo on do mnie, to braliśmy pudełko dyskietek, a mórz widelec, coś ma nowego, żeby sobie zgrać. Te dyskietki, jeszcze tutaj wspomnę, dlaczego mieliśmy dwa formaty, bo ja i Marcin mieliśmy w komputerze dwie stacje dysków, na małe i na duże dyskietki. Kiedyś tak było. Nawet tą dużą stację dysków mam do dzisiaj, gdzieś ją tam skitraną w szafce. Może kiedyś jeszcze myślałem, żeby jej użyć, żeby sobie ją podłączyć na przykład na USB, jakąś taką kieszeń kupić i sobie przypomnieć, jak to kiedyś było. Pewnie ona już nawet nie działa. No nieważne. I kiedy przybyłem do Marcina i Marcin mówi, pokażę Ci fajną gierkę. I odpala Another World, nie? I zaczyna się to intro, kiedy jest ta burza, podjeżdża Ferrari, wiecie, wchodzi ten typek, otwiera sobie puchę, robi ten ja odpadłem, nie? Takich rzeczy na grach dyskietkowych nie było. Nie było długich intr na grach dyskietkowych z tego względu, że one dużo zajmowały. Więc gra mogła zajmować, nie wiem, 12 dyskietek nagle, z czego 3 to były intro, więc nie robiło się takich rzeczy. A tutaj mieliśmy intro, które trwało tam, nie wiem, 3 chyba czy 4 minuty, w pełni animowane. Ja odleciałem, mówię, no nie wierzę, nie? No, po prostu nie wierzę. I mówię, Marcin, nagrywaj, nie? No co się okazało, Marcin nie mógł mi nagrać na tą dużą dyskietkę, bo gra była za duża. Nie mieściło się na 1.2 i dopiero na dyskietkę 1.44 można było ją zmieścić. Pamiętam, że nagrałem ją na czerwonej dyskietce, takiej już 1.44, długopisem Another World. Nigdy tej dyskietki nie skasowałem. Ona była u mnie zawsze. Dopóki miałem komputer na dyskietki, zawsze tą dyskietkę z Another World miałem. I to była gra, którą kończyłem niezliczoną ilość razy. Powiem wam, że jak ją przyniosłem do domu, to ja ją tak z marszu, raz za razem, skończyłem chyba z 5 razy, nie? Tak przechodząc, wiecie, wtedy jeszcze to było o tyle ciekawe, że jeszcze wtedy z Marcinem nie doszliśmy do końca, więc kombinowaliśmy, co tu zrobić, gdzie przejść i tak dalej. Natomiast jak się już poznało cały mechanizm przechodzenia Another World,
no to tak spokojnie z 5 razy, tak wiecie, z marszu, nie? I potem wracałem wielokrotnie do gry. Bardzo często na przykład tylko po to, żeby sobie intro odpalić. Another World miało też taką fajną funkcję, że dźwięk był wydawany przez bzyczka. To było bardzo mało, bardzo niespotykane, żeby bzyczek wydawał jakiekolwiek dźwięki w grze, bo jak już były jakieś digitalizowane dźwięki, to były one generowane przez Sound Blastera, aczkolwiek niektóre gry korzystały z bzyczka, ze speakera. I Another World korzystał, nie? I to były te digitalizowane dźwięki. To niesamowita gra. Moja miłość do Another World jakby do dzisiaj pozostałem jej wierny i kolejne części, jedna tylko część, ale ona była wznawiana na 15-lecie, na 20-lecie serii. Potem pojawiły się gry na różne platformy i chyba na wszystkie platformy mam Another World, na jakie wyszedł. Łącznie z Atari Jaguarem, gdzie wyszło tylko 200 kopii na całym świecie. I do dzisiaj uważam, że jest to absolutnie fantastyczna gra i do dzisiaj lubię w nią zagrać. I czasami mam tak, że zgrywam jakiś materiał i potrzebuję fragment rozgrywki z Another, żeby pokazać gdzieś. Nigdy nie jest tak, że ja pokażę, zawsze muszę go skończyć. Jak już zacząłem w niego grać, to ja muszę go skończyć. Nieważne, że dzisiaj to przejście zajmuje jakieś tam, nie wiem, żeby was nie skłamać, 20 minut, jak już wiesz co robić, nie? Ale zawsze jest tak, że jak go odpalę, to ja muszę go skończyć. Koniec. Nie ma opcji. Także jest to takie dosyć ciekawe. Teledysk Queen. Ojej, to jest też ciekawa historia. Nie tak dawno z Mariolą robiliśmy zdjęcia figurek Queenu, więc będziecie mogli sobie je zobaczyć tutaj. Mariola, gdy była w liceum chyba, wraz z siostrą, były psychofankami Queenu i robiły takie różne lalki Queenu, tam na drutach wyszywały, tam cuda robiły jakieś te, ale to w zasadzie nie miało jakby żadnej funkcjonalności, one robiły sobie po prostu to z różnych tam teledysków czy coś i nie tak, znaczy jakiś czas temu znalazłem taki pamiętnik Marioli i siostry tam robiły, nie? Że tam środa, tam to, która jakaś data. Dzisiaj skończyłyśmy oczy Fredowi, tam takie pierdoły, takie cicho mówią, Mariola może usłyszeć, ale takie mówią, masakra, nie? I w każdym razie te figurki były dosyć dobrze zrobione. Znaczy ja tam nigdy nie byłem wielkim fanem Queenu, ale one, no, widać, że to one były takie mocno dopracowane i ja te wziąłem, jak już się poznaliśmy z Mariolą, ja wtedy byłem na mocnym takim intensywnym nauczaniu After Effecta, bo pracowałem wtedy w telewizji. Ja mówię, ja zrobię z tego teledysk, nie? I zacząłem to właśnie sobie tam animować powoli, robić sobie taki tam teledysk trochę poklatkowy, tam różne takie, trochę po części po to, żeby się poduczyć. Teledysk był do piosenki Put Out The Fire i wrzuciliśmy go na YouTube'a. Ten teledysk chyba nawet jeszcze jest, aż zobaczę. Chyba jeszcze tam, zobaczmy ile on teraz, on nie miał jakichś tam super wyświetleń, ale ludzie nadal tam czasami piszą jakieś miłe komentarze. 13 lat temu, słuchajcie. 75 000 wyświetleń. No nie jest to jakoś specjalnie dużo. Zobaczmy, kiedy 2 miesiące temu ostatni był komentarz. No i powiem wam tak, no robiliśmy zrobiłem ten teledysk, wrzuciłem go na YouTube, a jakoś nie za bardzo liczyłem, że tam się wtedy jeszcze nie miałem, w zasadzie jakby tam ten mój kanał to był tylko ten jeden film, nie miałem jakby żadnego pomysłu, co z tym dalej zrobić. Jakoś to doszło, czy ja wysłałem, nie pamiętam, już do Briana Maya, czyli do gitarzysty Queenu, który zamieścił to w swoim blogu, na swoim blogu. Jakoś tam niespecjalnie to przyniosło wyświetlenia, aczkolwiek fajne to było, że to się, jak to się robiło i fajnie jak to potem wyszło. Teledysk, jak mówię, jest do dzisiaj zrobiony, chociaż widzę, że jest tutaj taki problem, że ja go robiłem w 4:3 jeszcze, czyli w tej formie telewizyjnej, a na YouTube jest wrzucony 16:9, także jest troszkę rozciągnięty. Natomiast sporo zabawy miałem z tym, dużo czasu mi też to zajęło i pracy, natomiast jakby nie przełożyło się to na jakieś tam specjalnie wyświetlenia. Pamiętam, że, bo tutaj jest na przykład coś takiego, że ma animowane usta, znaczy jak śpiewa, to są animowane usta tych postaci, to robiłem tak, że wszystkie te postaci miałem zeskanowane, skanerem normalnie zeskanowałem, takim zwykłym, płaskim.
Wyciąłem te usta i miałem jakby taką bibliotekę ust z tych wszystkich postaci w różnych tam raz i po prostu podkładałem, żeby sprawiało wrażenie, że on mówi, tak? To była jakaś koszmarna robota wtedy, pamiętam, bo te usta musiały być mniej więcej w tym samym kolorze, masakra tam, ile się nad tym namęczyłem, ale to było dosyć pamiętam, że ciekawe. No wtedy jeszcze ten After Effects nie miał takich funkcjonalności, jak na przykład Puppet Tool, który jest teraz. Nie, to już był Puppet Tool. To już robiłem z Puppet Toolem, ale i tak dużo rzeczy musiało być animowane po prostu ręcznie, także dużo tutaj ciekawych, wydaje mi się, elementów powstało. Na przykład to, że postacie mrugają oczami, to też miałem zrobione tak, że postacie miałem w dwóch wersjach, znaczy miałem te oczy wycięte i podmieniałem, tak, jak miały niby mrugnąć oczami. To było dosyć ciekawa rzecz w sumie. No, dużo czasu nad tym spędziłem. Nie wiem ile, ale bardzo dużo. Natomiast dzisiaj patrzę na to i to trochę takie cringe'owe jest. Aczkolwiek wjechałem na YouTube'a z przytupem, że tak powiem. Dobra. Bo my już zjeżdżamy niżej. Widzicie? Czekajcie. Dopalacze ze szwagrem. To jest historia z działki. Jak byliśmy Marioli brata Jacka, byliśmy na działce. I Jacek mówi: Krzychu, wyjdziemy se tam na pole, mamy coś, se zapalimy. Ja mówię: idziemy, nie? Idziemy. No i mówi: wiesz, no, mam tutaj, ale nie mam trawy, mam dopalacze, nie? Jakieś. Jeszcze wtedy nie było tych mocarza, to jeszcze było przed tą całą. Ja mówię: dobra, tam dawaj, nie? No i żeśmy sobie to złoili po blanciku i powiem wam, to pamiętam, że było tak mega gorąco wtedy, nie? Taki było upał. Jak nas, słuchajcie, siekło. Żeśmy się usiedli na polu, bo to wtedy już było ścięte. My żeśmy na tym polu usiedli w tym pełnym słońcu. I ja mówię, wiesz, wziąłem tak, wydawało mi się w ogóle, że zasnąłem, nie wiem. Ja mówię: Jacek, chyba my siedzimy już tu drugi tydzień, oni na pewno nas szukają, nie? Musimy chyba wracać, nie? Mi się wydawało, że już minęły z 2 tygodnie, odkąd my na tym polu się. No tak mnie huknęło, pamiętam, po tym masakra, nie? Jacek widziałem, że też był mocno, niewąsko był zrobiony, żeśmy się zrobili potężnie. No, faktem też jest to, że ja przynajmniej zapaliłem po latach niepalenia, także to było też, mnie tak huknęło i powiem wam, ostatnio miałem podobną sytuację na Gamescomie, kiedy Kali rozpalił. Ja nie paliłem 10 lat, 8 i po prostu, wiecie, raz, 2 buszki i od razu czuję, że już tego, nie? Ale siedziałem dzielnie i jako jedyny z Kalim paliliśmy do końca. 1, 2, 3, nie wymiękłem. Faktem, że jak potem doszedłem do domu, to już padłem na mordę, ale trzymałem się dzielnie, nie pokazałem, że jestem słabiak. W każdym razie te dopalacze, no to jedyny raz, kiedy żeśmy dopalacze wtedy zrobili. Pamiętam, że jeszcze żeśmy się śmiali z tego, bo miał w takiej torebeczce plastikowej i tam była taka naklejka: przedmiot kolekcjonerski, nie służy do palenia, przedmiot kolekcjonerski. A propos dopalaczy, kiedyś jadę tramwajem, nie pamiętam skąd, i na rogu, no jakiej to ulicy było, teraz nie pamiętam, nieważne, kurde, teraz nie pamiętam. Jadę, sklep taki, nie? Cały otagowany graffiti i wielki napis: ćpanie i palenie, nie? I tak jeszcze wtedy dopalacze były legalne, nie? I taki nawet ćpanie i palenie, mówię, kurde. No ale potem się wzięli za te dopalacze i to wszystko pokasowali i dobrze, bo sporo ludzi z tym umarło z powodu tam na przykład mocarza. Natomiast no, wtedy jeszcze nie było głośno o tym, więc nie czuję się co prawda w żaden sposób usprawiedliwiony, bo to było głupie, ale to, no wtedy żeśmy nie mieli jakby nie było tego zagrożenia, które pojawiło się wiele lat później. Seks telefon. To jest nie do końca precyzyjne, ponieważ to nie był seks telefon, tylko to był telefon randkowy, tak naprawdę. Z moim kolegą Robertem, z którym dzisiaj już się nie odzywamy, a który był co prawda moim świadkiem na moim ślubie, wpadł na pomysł, że słuchaj, założymy sobie randkowy telefon. To było jakoś tak, że tam się płaciło jakieś tam firmie, oni dawali nam numer
No i tam ten numer był taki, zaraz zresztą powiem, to była taka bramka jakby, czyli ktoś pisał Ci SMS-a, bo to nie było, że dzwoniłeś, tylko pisałeś SMS-a i miałeś chyba godzinę czy tam 15 minut, żeby na tego SMS-a odpisać. No i każdy taki SMS, tam jakiś ileś kasy był dla nas, no jeszcze tam marża dla tego, co ten telefon, co tego SMS-a, znaczy co obsługiwał całą tą firmę. Aby Was nie skłamać, strona się nazywała Pociesz Mnie. Znalazłem jej bardzo małe ślady na tym takim Time Machine. Wrzucę tutaj, co znalazłem. Nie za wiele tego jest, no ale to są jedyne ślady tego. Strona była bardzo prosta. Robert to poskładał chyba w HTML-u albo w .NET-cie, już nie pamiętam. Pozbierał jakieś zdjęcia, jakiś lasek z jakichś forów chyba randkowych, powkładał tak, żeby było w miarę rozsądnie to wyglądało, to każda z tych lasek nie miała jednego zdjęcia, tylko na przykład było 7 tych zdjęć, nie? Jakieś tam polskie imię, Paulina na przykład, lat 23 i już, i numerek, nie? No i słuchajcie, ci ludzie faktycznie pisali. I przez miesiąc żeśmy to mieli, bo dlaczego musieliśmy mieć to przez miesiąc? Ja wtedy pracowałem, Robert wtedy pracował, a wymagane było to, żeby cały czas mieć stronę otwartą, bo przychodził Ci komunikat, że ktoś napisał SMS-a i miałeś tam, nie wiem ile, nie pamiętam, 15-20 minut, żeby na tego SMS-a odpisać, bo potem bramka się zamykała, już dupa. Więc musiałeś od razu odpisywać, więc cały czas strona musiała być otwarta. I ja to odpisywałem, jako dziewczyna oczywiście, jako Paulina lat 23, odpisywał Robert, odpisywał Krzysiek, potem chyba Mariola też odpisywała w tych SMS-ach, także wszyscy na tym, to się nie opłacało. Koniec końców mieliśmy jednego zawodnika, który jeździł na tirach, który też tam z jakąś laską cały czas SMS-ował i koniec końców kiedyś wyszło SMS-a, że przyszedł mu rachunek za telefon 2000. I to mogło tak być, bo my w ciągu miesiąca na tym telefonie zarobiliśmy chyba po 1700 zł na głowę na 2 osoby, nie? To tam było 3400, coś koło tego. To sam ten jeden koleś narobił na tym 2000, aczkolwiek tu trzeba pamiętać, że jeszcze była marża dla tego, co ten numer udostępniał. Niestety po miesiącu zdecydowaliśmy, że to wymaga zbyt dużej pracy dla nas, to znaczy, że siedzenie i wiecie, nic czym się nie zajmujesz, tylko siedzisz i patrzysz, czy ten komunikat Ci przyszedł. Ja mówię, stary, ja nie mam na to czasu. No i żeśmy musieli z tego zrezygnować, koniec końców. Natomiast śmieszne to było, śmieszny epizod w moim życiu, że tak powiem. Szkoda, że nie mam żadnej, żeby Wam pokazać, jak to wyglądało, żadnej stronki ani nic. Jedyne co zostało to ten Wayback Machine, ale to nie za wiele tutaj widać. No dobra. MKM skończone po 8 latach. Tak naprawdę okazało się, że nie po 8, tylko po 6, ale 8 lepiej brzmiało. Mortal Kombat Mythologies to była gra, którą za pierwszym razem grałem na tak zwanych save state'ach, to znaczy przechodziłem kawałek save state. Jak ginąłeś, nie powtarzałeś od checkpointu, tylko od save state'a, więc bardzo często ten save state mógł być ustawiony na przykład na, nie wiem, mogłeś ten save state nawet robić co 5 sekund, tak, bo on był ja miałem makro ustawione. Jedną ręką grałem, a drugą pyk makro i cały czas się zapisywał ten save state, żeby to dalej szło, aczkolwiek wiedziałem, że będę miał potem potężny problem z montowaniem tego, bo musiałem wycinać te momenty, kiedy te save state'y było widać, tak. Koniec końców nie przeszedłem Mortal Kombat do końca, przeszedłem do połowy, bo potem trzeba było się wrócić i ja już dalej nie grałem. Jeden z widzów, jeden z patronów zaproponował, żeby skończyć Mortal Kombat Mythologies w ramach akcji tutaj na Patronite. Ja mówię, spoko, zrobię to, nie? Ale tym razem już nie oszukując, normalnie grając na PlayStation, aczkolwiek grałem na PlayStation 2, bo miałem grę sobie zrzuciłem jakby na dysk i grałem z PlayStation 2, bo z PlayStation 1 to tam dogrywanie to mnie doprowadzało do szału i to trwało za długo. Dlatego wolałem zagrać na PlayStation 2, żeby te loadingi były krótsze. I udało się, skończyłem. Chociaż niektórzy mówią, że też nie do końca, bo ostatniego bossa można pokonać, ja go nie pokonałem, ale uciekłem. Ale podobno można go pokonać. Aczkolwiek już uznaję, że była to jedna z alternatyw zakończenia gry. Tak? Można było go pokonać, można było uciec, jak się chciało. Także tak to gdzieś zostało zamknięty ten temat. Tak? Gówno zagrajmy w Krapa 30. To jest chyba, zdaje, Katany chyba, tak? Bo ja nie pamiętam. Ja chyba o tym mówiłem.
no to kupiłem to gdzieś tam na jakiś, kiedyś były takie sklep ze śmiesznymi rzeczami, kiedyś w Polsce był, w Łodzi był pierwszy sklep ze śmiesznymi rzeczami, on był w podziemiach Centralu 2, czy tam Juventusu i to była taka nora, gdzie mogłeś kupić, a to jakąś tam poduszkę, pierdzioszkę, czy tam inne tego typu pierdoły, czy tam gówno w sprayu, sztuczne gówno i tak dalej, czy muchy, które się wrzucało, czy tam robaki takie, które się wrzucało komuś do szklanki, one się powiększały pod wpływem wody, no pierdoły takie, ale to był jedyny sklep, pamiętam pierwszy sklep w Łodzi, który sprzedawał takie śmieci, natomiast to gówno kupiłem chyba na Allegro. Chodziło mi o to, żeby ono było jak najbardziej realistyczne i chyba się udało, bo ono było mega realistyczne, nawet jak patrzyłeś na nie z bliska, no to wygląda jak gówno, nie? To nie było widać, że, nie wiem, to jest jakieś takie masy, czy pomalowane jakoś, tak, nie wiem z czego to było. W każdym razie pomysł wydawał mi się fajny, dzisiaj chyba Oliwier ma to gówno, zabrał mi je i ten, natomiast no nie ma to jakby żadnej historii związanej z tym jakiejś ekstra ciekawej, po prostu kupiłem w jakimś takim na Allegro ze śmiesznymi rzeczami i wrzuciłem do tego, wydawało mi się, że to będzie śmieszne, nie wiem czy to było śmieszne, tak mi się wtedy wydawało, że będzie śmieszne. Darkstar Cardinal. Firma, w której pracowałem, agencja interaktywna, która była absolutnie niesamowita. Uchylę Wam rąbka tajemnicy odnośnie Darkstar Cardinal. Gdy pierwszy raz przyszedłem złożyłem CV, bo za pierwszym razem do Darkstona się nie dostałem. Ja dopiero potem skojarzyłem, że już w tej firmie kiedyś byłem składać CV, ale się nie dostałem. Gdy się wchodziło, ona mieściła się na Piotrkowskiej, firma, w takiej bardzo ładnej kamienicy. Oryginalnie były 2 piętra kamienicy wynajęte i one były całkowicie na potrzeby tej firmy zrobione, tak, góra i dół. Potem, gdy ja przyszedłem drugi raz, już zacząłem pracować, to było tylko 1 piętro. Gdy się wchodziło do Darkstona, było pierwszy szok. To było w starym budownictwie, także te mieszkania miały tam 4 metry wysokości. Była ogromny taki regał, który miał, żeby Was nie skłamać, nie wiem, z 6 metrów szerokości i tak ze 3 do 4 do sufitu cały. I cały ten regał był wypełniony płytami DVD, tak powkładanymi, nie? Więc jak wchodziłeś od razu i przed tym regałem było biurko i siedziała tam Patrycja, która była sekretarką. Więc jak wchodziłeś, od razu shocking, nie? Wszystkie płyty świata w jednym miejscu, nie? Masakra, nie? A jeszcze Wam powiem, bo ten gość, który prowadził, był wielkim fanem, takim gadżeciarzem, można powiedzieć. Pomiędzy tymi płytami miał różne figurki powkładane filmów, więc na przykład był Hellboy, obok biurka stał naturalnej wielkości Darth Vader i to nie było jakieś tam chińskie barachło, tylko to były te propsy takie robione przez te filmy, gdzie to kosztuje, to wiecie, 20 000, nie? I mnóstwo takich figurek, czy tam ręka na przykład Terminatora, taka też oryginalna i tam było, wiecie, pamiętam, że pierwszy raz jak przyszedłem, to robiłem zdjęcia, to tam na przykład była ta ręka Terminatora i tam było, że to jest jeden na tam 27 na 200 na całym świecie tych rąk, nie? Także to było masakra, nie? W ogóle jak wchodziłeś, to od razu szok, nie? Od razu. Wiem, że dzisiaj może płyty DVD nie robią wrażenia, ale w tamtym czasie, kiedy ja wchodziłem, no to płyty DVD były drogie. Ona jednak kosztowała z 7 dyszek, więc jak miałeś tak ogromną liczbę płyt, no to głowa Ci chciała eksplodować. Gdy zacząłem już pracować, powiem Wam, że ja miałem takie biurko, które było troszkę na uboczu, bo były takie biurka, które mieli graficy, natomiast grafik 3D miał jakby swoje stanowisko pracy. I na przykład jak ktoś przychodził do pracy, to się pytali, czy chcesz mieć PC-ta, czy chcesz mieć Maca. Jeżeli chciałeś mieć Maca, to miałeś normalnie, nie wiem, tam 24-calowy monitor Apple'a, komputer, każdy miał oryginalne oprogramowanie, to było w ogóle niesamowite. Pudełka od 3D Maxów, Photoshopów to się walały, nie? Wszędzie. Mogłeś sobie wziąć na przykład pudełko z Maxem, tam nie pamiętam jakie tam były. Leżało to po prostu wszędzie, nie? Nikt nie używał pirackiego oprogramowania, wszystko było legalne, nie? 3D Maxy, słuchajcie, w ogóle koszty absurdalne. Moje biurko na przykład, w którym siedziałem, to ja siedziałem na takim podwyższeniu i miałem dębowe biurko z XVIII wieku, słuchajcie. Dębowe biurko z XVIII wieku, niesamowite. I to było takie potężne biurko, no było ogromne, mega, podejrzewam, że mega ciężkie. I miałem do swojej dyspozycji 2 komputery. Pierwsze to była stacja graficzna Hewlett Packarda, to była ta słabsza, a druga to był, nie pamiętam dokładnie jakiej to było firmy, ale tam były 2 Xeony
i karta graficzna Nvidia Tesla. To sama ta Tesla kosztowała wtedy chyba ze 20 000, nie? To były komputery jakby do 3D Maxa, tak, żeby to robić. W firmie było tak zrobione, że było dużo rzeczy, których mogłeś robić poza filmem. Mogłeś się tam zrelaksować. Była siłownia. Mieliśmy w tamtym czasie. Dzisiaj może to nie robi wrażenia, tak jak mówię, ale to były czasy okolice premiery PlayStation 3. Mieliśmy i PlayStation 3, mieliśmy i Xboxa z kompletem jakichś tam gier, bo ten szef też lubił sobie w Tekena pograć głównie na PlayStation. Mieliśmy na przykład piłkarzyki, czyli tą trambambulę, nie? I to mieliśmy stół, który nie był jakiś tam kupiony z Chin, tylko to był oficjalny stół, który używa się na mistrzostwach, nie? W tych piłkarzyki, nie? To w ogóle też to kosztowało jakieś absurdalne pieniądze, nie? Jak wchodziło się do firmy, to po lewej stronie, jak się szło w głąb, to był gabinet szefa, słuchajcie. Gabinet szefa. Wyglądał, jakbyś się przeniósł w czasie i wszedłbyś do Wersalu. Gość miał XVIII-wieczny kominek, który sobie sprowadził z Francji. Wszystkie fotele to były takie à la Ludwik XVI, nie? Czyli przepych taki barokowe to wszystko, więc jak tam wchodziłeś, no to już po prostu odpadałeś, nie? Tu wiedziałeś, że ta firma jest bogata, nie? Że w ogóle ich stać na wszystko, nie? Masakra. Jeżeli chodzi o samochód naszego szefa, tutaj też ciekawostka, jeżeli uda mi się jeszcze znaleźć to zdjęcie, to wrzucę. Jeździł samochodem, Land Roverem, których było chyba 10 na całym świecie wyprodukowanych. Nie wspomnę już, tu wam taką małą sprzedam ciekawostkę, był to Land Rover, który kosztował jakieś absurdalne pieniądze, wziął go w leasing i potem przestał płacić. Tylko wziął go w leasing w Anglii. Więc ci ludzie zaczęli tego samochodu szukać. I w którymś momencie ktoś się wkurzył i powiedział, gdzie ten samochód stoi. Przyjechała laweta, samochód zabrała nara. Ale samochód był Land Roverem. Teraz słuchajcie, teraz uważajcie, bo spadniecie z krzesła. Gdy ja pierwszy raz przyszedłem do pracy i spotkałem się z nim, on mi się przedstawił, powiedział swoje imię i nazwisko, powiedział, że jest, uwaga, trzymajcie się krzeseł, dyrektorem wykonawczym Piratów z Karaibów 2. Choć brzmi to totalnie absurdalnie, typu mój kolega grał w Terminatorze 2, był ku temu pewien powód, dlaczego on tak się uważał. Wykminił, że kupi w Polsce piec hutniczy za 1 000 000 złotych. Faktycznie ten piec hutniczy kupił i też znalazłem ślady na to. I wymyślił, że będzie w tym piecu hutniczym odlewał działa do Piratów z Karaibów. I wydaje mi się, nie jestem tego pewien, że był bardzo blisko podpisania deala z tą firmą, nie wiem, tą Bruckheimer chyba, która robiła tych Piratów z Karaibów, że on im te działa w dobrej cenie dostarczy. Koniec końców chyba się to, znaczy wiadomo, że to się rozeszło i się nie udało i ten piec hutniczy został i nie wiadomo, co tam dalej było, ale wtedy gość mi się przedstawił, że jest producentem wykonawczym Piratów z Karaibów. Natomiast to, co jest dzisiaj pewne, to to, że gość kupił sobie tytuł lordowski w Anglii. I w jego samochodzie, w Land Roverze, miał tą taką kartkę, że jest lordem, taką wiecie, nie wiem, czy to jest, nie wiem jak to, jakaś tam dyplomatyczna taka kartka, nie? Była, że on jest lordem, nie? Jeżeli znalazłem te zdjęcia tego samochodu, to tam możecie zobaczyć. My podejrzewamy, skąd w ogóle to się stało, nie? Bo koleś był w Łodzi, nie? Jak to się w ogóle stało? Jak to w ogóle doszło do tego, tak? Że w ogóle, słuchajcie, gdy ja pracowałem, to ta firma już się chyliła ku upadkowi, ale byli tam ludzie, którzy byli od początku i opowiadali mi, jakie tam pieniądze szły, jakie on pieniądze wydawał, no wiecie, nawet na samego tego Land Rovera, słuchajcie, za sam czynsz miesięcznie w tej kamienicy, za 2 piętra płacił 20 000 złotych. Na 1 miesiąc. 20 000 złotych i jego było na to stać. Kłopot był taki, że firma na siebie nie zarabiała. Jak się domyślacie, była to firma bardzo droga. Jeżeli znajdziecie gdzieś opinię o Darkstone Cardinal, na pewno będzie się, a znajdziecie, jeżeli poszukacie dobrze, to znajdziecie, na pewno będzie się przewijała opinia, że firma była koszmarnie droga, bo była. Mimo tego na siebie nie zarabiała.
wychodzili z założenia, że nie będą brać drobnicy, biorą tylko duże projekty. Jednym z największych naszych klientów był Garnier, który płacił ryczałtowo. To znaczy płacił za miesiąc jakąś tam, też chyba jakąś chorą sumę pieniędzy, ale jeżeli było coś do zrobienia, to wszyscy rzucali wszystko i robili Garniera, bo on był jakby priorytetem. Natomiast no, problemem było to, że nie brali małych rzeczy, czyli nie robili stronki dla wuja Kazia z warzywniaka, tylko robili rzeczy, które powiedzmy zaczynały się od 10 000 w górę, tak? Czyli jakieś takie, no wtedy duże rzeczy, dla nas to były duże rzeczy, nie robili małych rzeczy. I przez to firma niestety zaczęła w którymś momencie podupadać. No ale skąd miał tyle pieniędzy? Firma się mieściła tam, gdzie była taka restauracja OE w Bramie, która się nazywała Affogato. Była to taka droga restauracja, w której nasz prezes 3 razy dziennie się stołował. Affogato w którymś momencie nasz lord podpadł jednemu z kucharzy w Affogato. A jeżeli niektórzy wiedzą, to nigdy nie podpadaj kucharzowi. I ten gość zaczął grzebać. Skąd on w ogóle się wziął i skąd ma tyle pieniędzy? Teraz bazuję tylko na opowieściach, aczkolwiek ta opowieść jest bardzo prawdopodobna, bo dokładnie taki sam numer potem chciał zrobić w Polsce, więc uważam, że na 99% jest to prawda. Skąd miał takie pieniądze? Otóż w Anglii nabrał kredytów i kupił jakąś kamienicę, wyremontował ją i sprzedał ją z potwornym zyskiem. Według kucharza z Affogato do Polski wrócił mając na koncie 10 milionów funtów. No to tak 40-50 milionów złotych. Mogę Wam powiedzieć, że w przeciągu 7-8 lat, odkąd wrócił, wszystko rozpieprzył. Wszystko. Tonął w długach. Także można takie pieniądze wydać. Dlaczego mówię, że to było prawdopodobne? Bo w Polsce chciał zrobić to samo. Nabrał kredytów i kupił kamienicę na Strzelców Kaniowskich i również chciał ją wyremontować i sprzedać z dużym zyskiem. Aczkolwiek niestety w którymś momencie, nie chcę już tutaj mówić, co się stało, ale włączyła się policja, skarbówka, zaczęli nas ciągać po prokuraturach i skończyło się babci sranie. Aczkolwiek te numery, jakie robił, czy na przykład brał pożyczkę na nas, słuchajcie, brał pożyczkę z banku na nas, fałszując nasze podpisy, rozumiecie, to fałszował nasze podpisy, że my mu żyrowaliśmy na przykład pożyczkę w banku. Także to była w ogóle jakaś masakra, słuchajcie, tam i to, co Wam mówię teraz, musicie rozumieć, że to, co Wam opowiadam, to jest wierzchołek iceberga, co tam się działo, tak? To jest jeszcze nie wszystko, tak? Dodam Wam jeszcze taki smaczek, że koleś sobie kupił zamek. Zaraz Wam powiem gdzie, bo też to znalazłem. Rozumiecie? Kupił sobie zamek. W Grodźcu. Słuchajcie. W Grodźcu, dobrze mówię? Czekajcie. Zaraz zerknę. Chyba tak. Tak, kupił zamek, chyba w Grodźcu. Jeżeli nie, to postaram się tu znaleźć tą prawidłową. Kupił, słuchajcie, zamek w Grodźcu i wymyślił sobie, że będą tam wynajmie rycerzy, czyli tych, co się przebierają za rycerzy i oni będą walczyć dla turystów, nie? Tam. Co się z tym zamkiem dalej stało? Nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Natomiast no, faktem jest, że takie rzeczy się zdarzały. Aczkolwiek, to co Wam mówię, to są fakty. Gościu był mitomanem i megalomanem i to takim chorobliwym mitomanem. Teraz Wam opowiem jedną z najśmieszniejszych historii. Gościu miał tyle pieniędzy, więc w zasadzie wszystko, co Ci powiedział, niestworzone jakieś rzeczy, brałeś jako pewnik. Dlaczego miałeś nie brać? W końcu widać było, tak, że wiecie, no, jeździł Land Roverem, których było 10, tam 20 na całym świecie, no hello. Więc gościu mówił, że jest właścicielem Institute of Technology of Massachusetts w Stanach Zjednoczonych. I bardzo często opowiadał tam właśnie w tym instytucie, że on tam często lata samolotem, to jest też śmieszna historia, zaraz wam powiem, że on latał tego Massachusetts i oni tam wymyślają i opowiadał jakieś rzeczy, które brzmiały jak science fiction, ale wydawały się być w miarę
rozsądne, tak, że jakieś tam protezy opracowują, nie? I wiecie, pierwsze co, gdybym ja wam coś takiego powiedział, że jestem właścicielem Institute of Massachusetts of Technology, Institute of Technology of Massachusetts, mi się głupi, nie? Ale tam ten gościu mógł mieć. No, jak widziałeś, ile on ma pieniędzy i jak wydaje, jakie ilości pieniędzy, 50 baniek, tak, rozpieprzone, pomyślcie, ile to dziennie wydawał pieniędzy. Nie miałeś powodów, żeby uważać, że jest inaczej. I on opowiadał o tych wynalazkach, co tam sobie nad czym pracują, no a zaraz wam powiem, jaki był finał tego. Natomiast w którymś momencie on stwierdził, że on już do tego Massachusetts, on tak często tam lata, że on już nie będzie latał prywatnymi, znaczy liniami lotniczymi, chce kupić prywatny odrzutowiec. I słuchajcie, tej sekretarce, tej Patrycji kazał dzwonić na Okęcie, żeby mu tam wynająć pas startowy, że on tam będzie parkował swój prywatny odrzutowiec, nie? Z drugiej strony, podobnie, dlaczego miałeś w to nie wierzyć, nie? No koleś nawet gdyby kłamał, to te dziewczyny faktycznie dzwoniły na Okęcie i załatwiły mu to miejsce na ten samolot, słuchajcie, na Okęciu, za jakieś tam koszmarne w ogóle pieniądze, żeby mógł sobie latać do Massachusetts, rozumiecie? To nie tak, że to, wiecie, on jakby mówił i potem się z tego wycofywał. On jakby trwał w tym, nie? On w momencie, kiedy już było do podpisania umowy z Okęciem dochodziło, to on się wtedy z tego wycofywał, nie? Ale do momentu tego cała ta bańka trwała, tak? To było, ale tak jak mówię, no, to było połączenie tego, że on faktycznie miał z tym, że był niesamowitym mitomanem i megalomanem, tak? I to było niestety po latach widać. No ale dobra, co z tym Institute of Massachusetts? Gdy firma już w zasadzie ogłosiła upadłość, tonęła w długach, on już nie był w stanie ani wypłacać nam pensji, ani płacić za czynsz, no był już po prostu pod kreską sporo. Włączyła się do tego skarbówka, włączyła się do tego policja, prokuratura, wszyscy mu wsiedli na nazwisko, wszyscy nagle zaczęli go szukać i coś od niego chcieć. Wiadomo było, że to są już ostatnie dni w firmie, więc kiedy firma już się chyliła ku upadkowi, zaczął się szaber. I ja uważam, że nie widzę powodu, dla którego miałoby tak nie być. Wisiał każdemu, słuchajcie, absurdalną liczbę pieniędzy. Powiem wam tak, jakie pieniądze wisiał ludziom? Powiem wam tak, jedna z osób, która złożyła pozew, jak złożyliśmy pozew zbiorowy, jednej osobie odsetek miesięcznych naliczało 2000 zł. Odsetek miesięcznych 2000 zł. To teraz możecie sobie mniej więcej policzyć, ile tych pieniędzy mu wisiał, skoro odsetek było 2000. W każdym razie, kiedy firma się, mówię, chyliła ku upadkowi, już wiadomo było, że już nic z tego nie będzie, zaczął się szaber. Wszyscy zaczęli po prostu brać jak leci, nie? Te płyty, DVD, figurki, wszystko znikało, nie? Po części on też wynosił dużo rzeczy i sprzedawał, ale to, co nie wyniósł, to my żeśmy tam rozbierali, nie? I powiem wam, że nie czuję się winny, absolutnie, bo byłem też jedną z tych osób, którym wisiał, mi to tam niewiele, bo mi wisiał chyba 8000, koniec końców, to było niewiele tak naprawdę, bo innym to naprawdę wisiał duże pieniądze. I gdy zaczynał się już szaber i zaczynały już, wiecie, coraz mniej rzeczy być w firmie, bo nagle poznikały komputery, znaczy komputerów to ludzie nie zabrają, po prostu je posprzedawał, czy tam syndyk może zabrał. Wiecie, wszystko znikało i my żeśmy któregoś pięknego dnia natrafili na stare czasopisma, które nazywały się chyba Focus albo Wiedza i Życie, czy tam Szkiełko i Oko, jakieś takie, chyba Focus, nieważne, wiecie o co chodzi, technologiczne. Okazało się, że wszystkie te wymyślne protezy, jakieś okulary VR, które opracowywał w swoim Institute of Massachusetts, wyczytał w Focusie. I on to czytał i potem sprzedawał nam, że oni to w tym instytucie robią. Słuchajcie, na tym polegał jego plan wtedy. Wiem, że to wydaje się dzisiaj głupie, ale tak jak mówię, gdybyście wtedy byli na moim miejscu, na samym początku, już nie na końcu, ale na początku, kiedy pracowałem w Darkstonie, nikt z was by nie pomyślał, że ten goleś kłamie. Po prostu nie, no widać było, że Kościół sra pieniędzmi. To sra tak, nie? Tak sra pieniędzmi. Tak jak mówię, dużo jeszcze tych historii mógłbym wam o Darkstonie opowiedzieć, o słynnej
katanie japońskiej, którą przywiózł mu z Japonii wysłannik, to już klasyk, czy zakład o 50 000 funtów, kto wygra w Tekena. Dużo tych historii było, aczkolwiek myślę, że to na początek Wam starczy. Taki smaczek na zakończenie tego odcinka. Mam nadzieję, że troszkę rozpaliłem Waszą ciekawość i w pewien sposób zaspokoiłem Waszą też ciekawość na temat tego. Ale tak jak mówię, to co Wam opowiedziałem, to są takie mniejsze rzeczy. To są rzeczy, które są niewielkim fragmentem całości, ale żeby to wszystko ogarnąć, to bym musiał jeszcze ze 3 takie odcinki godzinne nagrać, a i tak pewnie bym o wszystkim Wam nie powiedział. Natomiast rzeczy, które Wam opowiedziałem, co się dało, udowadniam, wrzucając jakieś tutaj materiały, aczkolwiek tak jak mówię, jeżeli nie zdobyłem tych materiałów, bo niestety, w którymś momencie zaczęło się usuwanie śladów z internetu i okazało się, że robi to dość tak porządnie, że faktycznie te ślady usuwa z internetu. Nie wszystkie, ale dużo tych rzeczy udało mu się usunąć, więc jeżeli coś nie jest w pewien sposób poparte jakimś materiałem, wideo, zdjęciem, znaczy bardziej zdjęciem, musicie mi wierzyć na słowo, albo nie musicie mi wierzyć, jak uważacie, jak chcecie. To już jest wasza kwestia, wasza sprawa. Ja Wam tylko powiedziałem, co pamiętam, część z tego przynajmniej, a było tego więcej. Dobra, na tym zakończymy drugi odcinek Dark Sun Cardinal. No i trzeci będzie już ostatnim odcinkiem zamykającym całą sagę Iceberga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie i czy chcecie więcej. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a.